Cześć, w tym filmie zobaczymy kolonialne, magiczne miasteczko Valladolid. 3 cenoty. Siódmy cud świata, prekolumbijskie miasto Majów Chichén Itzá. Oraz dawne miasto Majów Coba. Zapraszam do oglądania. Dojazd do Valladolid z Tulum zajmuje około 1,5 godziny, ale z uwagi na strefową zmianę czasu do tyłu o 1 godzinę, to w zasadzie wyszło około 30 minut. Valladolid to kolonialne miasteczko z 1543 roku, powstałe przez konfiskatora Francisco Montejo. Obecnie w Meksyku jest piwo o nazwie Montejo, które wywodzi się z tej hiszpańskiej rodziny. Natomiast Valladolid należy do programu Magiczne Miasteczka w Meksyku. Znalazło się na tej liście z uwagi na dobrze zachowaną architekturę kolonialną. Chociaż historia tych budynków nie jest do końca sprawiedliwa, ponieważ budulec do ich powstania używali od rozkradanych świętych Majów z danego miasta Zacji. Obecnie widzimy świątynię San Servacio, która została zbudowana w 1545 roku. Potem została zburzona, a następnie w XVII wieku podobnie odbudowana. Kościół pełnił również funkcję obrony miasta jako twierdza. Dlatego na wieży znajdują się stare armaty, a po bocznych ścianach kościoła nie ma otworów okiennych. Używa, to się robi płot. Czyli tutaj starsi sobie posiadają, młodsi randki. Może grać muzyka, jakieś tańce są. Często na takim placu to akurat nie ma, ale Valladolid było z tego znane. Teraz są wszędzie, ale już w niektórych hotelach się pojawiają. Natomiast kiedyś właśnie jak było tak. Mala mía, si tú estás buscando un juego, un día te dejaré mirando hasta el cielo. Mala mía, si tú estás buscando un juego, un día te dejaré mirando hasta el cielo. Que está el novio ni lo respeta, como ella se mueve. Valladolid jest też stolicą mini regionu rolniczego. Sprzedają tam swoje produkty miejscowi rolnicy. Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiquetan, yeah. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe, yeah. 7 de septiembre, por ahí a las 6, pa' tu casa y Netflix, solo a darle play. Era mexicana, me dijiste, wey, mejor que mi novio, si tú que lo haces. Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto. Tú eres una novata y te esa mami para hacer sensato. Mami, porque a ti te falto, llámame que soy tu gato. Yo no te voté porque hermosa en México soy tu vato. Se pone coqueta, que ese el novio ni lo respeta. Como ella se mueve, siempre hace.
Cenota Ikkil to jedna z większych i ładniejszych cenot w formie otwartej, to znaczy z dostępem do słońca. Wysokość tej cenoty około 70 metrów, z czego 27 metrów zajmuje woda. Cenota ta powstała na skutek działalności lodowców i wody. Gdy spadający deszcz coraz głębiej wnika, powstają szczeliny wapienne. Wydrążone zostały większe groty o unikalnym naciekach, które wraz z ociepleniem klimatu i podniesieniem poziomu wody podziemne korytarze zostały zalane wodą. Z punktu powierzchni cenota Ikkil wygląda jak wydrążona w ziemi dziura o okrągłym kształcie. Ta cenota znajduje się w pobliżu czczeń Itza, gdzie dla Majów stanowiła ważny element kultury tej społeczności. A mianowicie Majowie uważali, że wejście do świata podziemnego odbywa się właśnie przez cenoty. I w tym miejscu odradzają się na nowo. Dlatego często w cenotach odbywały się rytuały, w których składano ofiary na cześć Boga deszczu i wody. Ofiary były w postaci oddania krwi, ale zdarzały się też przypadki śmiertelne. Nie dziwi też fakt, że z jednej ze studni na terenie czczeń Itza znaleziono szczątki i religijne artefakty. Nie dotyczy to oczywiście cenoty Ikkil, w której bez problemu można pływać i nurkować. Czyczenice to prekolumbijskie miasto Majów, które zostało założone w IV i VI wieku naszej ery. Największa popularność miasta była w VIII i IX wieku po Kobie. To jedno z 7 nowych cudów świata, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaraz wam pokażę całe boisko, powiem wam, na czym polega gra, ale zanim to zrobię, to pamiętacie, mówiłam wam, że na końcu tych gry się składa ofiary. W związku z tym to nie tyle była gra, ile był rytuał. I tutaj widać to właśnie na podstawie tej płaskorzeźby, bo mamy tutaj, zobaczcie, jednego kapitana, jest to. Kawałek głowy mu brakuje, ale jest. On w ręku trzyma co? Głowę. Drugiego kapitana, który klęczy sobie tutaj, ale tu cyk nie ma głowy. I tutaj się wylatują mu węże, co jest symbolem wylatującej krwi. Czyli ta scena pokazuje złożenie ofiary właśnie po zakończeniu meczu. Wąż, bo Majowie mieli wiele zwierząt świętych, takie jak jaguar, jak orzeł i wąż. Wąż dodatkowo, mniej więcej wydaje się, że około roku 800 zaczął odgrywać jeszcze ważniejszą rolę. Tak jak Bóg, bo się pojawia bardzo wiele symboli węży. Na przykład w Koba nie ma w ogóle węży, a tu jest wąż na wężu, wężem pogania. Tu macie węża, tam zobaczcie, tam macie głowę węża. Po drugiej stronie macie głowę węża, to też.
tam przy tamtych schodach też wszędzie są węże i wygląda na to, że oni po prostu w którymś momencie jakby rozwinęli sobie kult węża. Nie od początku, tylko po prostu. No i zobaczcie, to jest boisko do gry w peloty. Tutaj były tutaj były szlaki. Należało przerzucić piłkę. Piłka była kauczukowa, czyli ciężka, pełna książka. Taka 1-2 kg ważąca. I wydaje się, że trzeba było tę piłkę przerzucić w taki sposób, żeby nie używać... Widzimy tutaj boisko do gry w pelotę z hiszpańskiego. Nazwa według języka Majów Pot-ta-Pok. Były dwie drużyny, które grały piłką zrobioną z żywicy. Można było odbijać tylko biodram, łokciem lub kolanem. Zadaniem graczy było przerzucenie piłki przez otwór kamiennego pierścienia. Była to gra rytualna. W większości kapitan drużyny przegranej był skazany na ofiarę, czyli oddanie krwi bogom. Ja kiedyś wysłuchałam 3-godzinnego wykładu na temat tego boiska od tej pani i ta pani twierdzi, że nie wiadomo ile było. Ja jej wierzę. Nie wiem, dlaczego zajmuję się jednym boiskiem całe życie, ale niemniej jednak twierdzi, że po prostu nie ma danych dotyczących tego, ile było osób. Składano ofiary, są zakończone, ale nie wiadomo, czy był składany wygrywający, czy składano ofiary. Bardzo pięknie. Jeszcze raz taką I to powoduje ten efekt właśnie akustyki. Ale teraz sobie pomyślcie, oni nie mieli żadnych komputerów, nie mieli nic do liczenia. Wymyślili sobie, że chcą mieć taką akustykę, że tu się królowi skończyła tequila, krzyknął tam. I potem byli w stanie to... że to była taka ściana pamięci. Typu, że jak ktoś był składany na ofiarę, to cyk i tutaj jego zdjęcie, że tak powiem, lądowało na platformie. Któraś grupa mi powiedziała, że artysta tylko umiał w jeden deseń. Niektórzy się tutaj uśmiechają, nie pamiętam którzy. Ale generalnie rzecz biorąc, jakby nie bardzo się różnią. Natomiast nie jest tak, że tu na przykład były jakieś tam czaszki znalezione albo jakieś szkielety znalezione. To nie. Tutaj prawdopodobnie była taka platforma, gdzie odbywały się różnego rodzaju występy, tańce, jakieś obrzędy. Natomiast nie odbywały się tu żadne ani egzekucje, ani czaszek. Tutaj wiecie, tak normalnych nie było. Czyli to jest taki Maja Instagram, no po prostu tutaj. Tutaj macie taką ścianę pamięci tych. Ładnie zachowany siedzi sobie jaguar, to jest jedno ze zwierząt, które jest dla Majów bardzo ważne. Tu jest orzeł, ale tego samego orła z drugiej strony widać ładnie. Tutaj, o, widzicie, jest orzeł. Tu też jest orzeł. To jest iguana, jest gratis, to jest dodatek. Tutaj macie orła, widzicie? To jest orzeł bardzo ładny, no i oczywiście są węże. I teraz tak, u Majów te zwierzęta spełniają bardzo ważną funkcję. Dużo jest legend takich, że na przykład w nocy ktoś zamienia się w jaguara albo w orła i coś tam dokonuje, dlatego że to są zwierzęta, które są agresywne, mają te zwierzęta czczą. Także i węże oczywiście, tak jak wam powiedziałam, bardziej niż reszta. Mam też czas. My się tam musimy wrócić, bo tam jest to Tu jest. Słuchajcie, no więc tak, to jest ten budynek, który się nazywa El Castillo. I teraz jest tak, że jeżeli jak się te budynki znajduje w dżungli, no to one nie wyglądają oczywiście tak jak ten tutaj, no bo one są zarośnięte roślinami i tak dalej, tak? Jak się to wyczyści, to też nie wygląda tak ładnie. To co widzicie tam, to jest rekonstrukcja, bo no normalnie to raczej wygląda raczej tak. Tu jest tak, że z tej strony jest zrobiona pełna rekonstrukcja. Jak pójdziemy z drugiej strony, to będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak jest wyczyszczone, ale nie zrekonstruowane. Czyli będziecie sobie mogli popatrzeć na to. Natomiast tak jak wam mówiłam, to co jest na dole, tam gdzie się kręcą, tam ci ludzie pracują, to jest tak naprawdę klatka schodowa. To co jest u góry, to jest świątynia. I świątynia
świątynie w wielu strefach archeologicznych tak naprawdę wyglądają tak samo. Jest to prostokąt, który ma albo 3 osobne piętra, albo one są przydzielone kolumnami. Teraz w tej świątyni tutaj w środku do 2006 roku można było wchodzić. Natomiast jest jakaś legenda, że tam gdzieś spać, nie wiem czy to prawda czy nieprawda. Natomiast tak czy inaczej wyobraźcie sobie, że tu jest tyle ludzi, jeżeli by każdy chciał wleźć, to byście tu godzinami stali na słońcu w kolejce, żeby tam po prostu wejść. Także to byłaby masakra, myślę sobie. Także rozsądne było zamknięcie. Piramidę nazwano El Castillo, czyli zamek z hiszpańskiego. Natomiast Majowie nazwali ją na cześć swojego boga Kukulkana. Według ich tradycji Kukulkan to piżasty wąż, bóg 4 żywiołów ziemi, wiatru, wody i ognia. Piramida została wzniesiona pomiędzy IX a XII wiekiem. W wieku X do XII żyli tam też Toltekowie i to oni przybudowali piramidę w X wieku. Jest ten obiekt pisany na jeden z 7 nowych cudów świata i wyróżnia się tym, że architektura tutaj została dokładnie zaplanowana i pewne elementy budowli współgrają ze sobą, tak jak na przykład ze słońcem czy akustycznie. Wysokość piramidy to tylko 30 metrów, podstawa 55 metrów. Składa się z 4 boków, gdzie każdy liczy 91 stopni. 91 razy 4 daje 364 stopni, plus 1 stopień na górze świątyni daje 365, a 365 stopni nawiązuje do kalendarza majańskiego, ponieważ tyle jest dni w roku. Natomiast jest tak, że oczywiście to nie jest odsunięte dlatego, żeby nie dało się tutaj chodzić. Teraz to, co macie tam u góry, bo tam jest też, jak sobie zobaczycie, między tymi 2 chudymi kolumnami jest też Chuck Norris. Chuck Norris. I to jest ten stoliczek do składania ofiar, jak pamiętacie, prawda? Także jak się tam dobrze przyjrzycie, ja tutaj go mam na zdjęciu, zaraz go znajdę. Piramida ma też 52 płyty, a ta liczba to jeden cykl według ich kalendarza. Majowie twierdzili, że życie jest cyklem jak kalendarz. Życie i śmierć. Twierdzili, że człowiek rodzi się i umiera, potem znowu rodzi się i umiera. I tak w kółko. Majowie doskonale znali się na architekturze i astronomii. I tak w czasie przesilenia wiosennego i jesiennego, tak zwane równe noce 20-21 marca i 22-23 września, jak jest zachód słońca, promienie słoneczne padają na zbocze piramidy w taki sposób, że daje się wówczas dostrzec cień kształtem wyglądający jak wąż, który schodzi ze szczytu piramidy. Tak to wygląda na przykładzie. Co ciekawe, wewnątrz piramidy jest mniejsza piramida. Dodatkowo obiektem ma efekty akustyczne, co przedstawiam w filmie z drugim przewodnikiem. Now please join me to the front of the steps. And when the sound of the clapping touches the steps according to the speed of the sound, that frequency, it will travel in the chamber. Yeah. But when it comes out, it will be equal to the song of a bird.
we still don't know how to do that or how they did that, and we say we have. Are you kidding me? Technology. That's The shocking. sound of the temple and the bird, it's already in computers and sonograms to check the frequencies, and the two of them, you can see a player kneeling down with no head. From the neck, there's 7 lines of blood that are turned into snakes, and the middle one goes and turns into one of the branches of the tree of life that I was showing you at the beginning. Yeah. So this was all hand carved at the Yeah. And after my clapping, you will hear the echo 7 times. Okay. You count it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Being the priest up there, he was able to speak naturally like you and me, but that distance. So whatever you were saying, people there they could hear it. Just a second. So this is the priest tower, yeah? Yes. Now please get closer. It's decorated with a tree of life. The pillars have carvings associated to the myth of creation, and up there you can still see some of the original color red with those carvings showing us a moment of a ritual, like an initiation ritual. Because of the fragment of the roof that is still there, when the sound touches the wall, the sound is projected a second later to the other end. Hear it. To, co tutaj widzimy, to tylko centrum miasta Chichén-Itzá. Całe miasto miało powierzchnię około 120 km² i zamieszkiwało maksymalnie 80 000 ludzi. W XII wieku mieszkańcy opuścili Chichén-Itzá przed przybyciem Hiszpanów. Do końca nie wiadomo, dlaczego pozostawili swoje miejsce zamieszkania. Kolejne miasto Majów to Koba. Jest to starsze miasto od Chichén-Itzá. Pierwsze osady powstały w III wieku i zamieszkiwały tam 500-600 lat. Żyło tam maksymalnie 60 000 ludzi, a teren tego miasta obejmował 70 km² w okresie największej świetności. Duża część budynków jest zarośnięta przez dżunglę. Teren ten dla zwiedzających jest rozległy. Trzeba spacerem przejść około 2 km w jedną stronę. Można też wynająć rower lub rikszę z kierowcą. Chodzenie nie jest tak uciążliwe, ponieważ drzewa chronią przed upałami słońca. Widzimy tutaj boisko do gry w pelotę, które jest mniejsze w porównaniu z Chichén-Itzá. Z pewnością dlatego, że miasto to jest starsze, a Chichén-Itzá mieli już pogląd z Koby i wiedzieli, co poprawić. Piramida Nacho-Chmul ma 120 stopni i jest największą piramidą na Jukatanie. Jej wysokość całkowita to 42 metry. Kultura Majów upadała na 300 lat przed przyjazdem hiszpańskich konfiskadorów. Nie wiadomo, dlaczego miasta zostały opuszczone przez mieszkańców, czy przez brak wody, czy przez inną przyczynę. Tak mało jest nośników informacyjnych o nościach tych Indian, ponieważ zakonnicy hiszpańscy po przybyciu do Meksyku zniszczyli wszystkie dokumenty. W
Chcieli po prostu ukrócić tą religię, gdyż uważali ją za zbyt odmienną od katolickiej. Około 6 km od Koba są 3 cenoty, gdzie nie ma dużo turystów. Najlepiej z Koba wypożyczyć rower, ponieważ nie jeżdżą tam autobusy, a dystans jest odległy. Ja byłem w cenocie Chua i Tankacza i wstęp do tych cenot jest płatny. Eso me pasa, mami, a quererte ver mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece. Dzięki za oglądanie całej serii z Meksyku. Do zobaczenia w kolejnym filmie.